Dzień dobry, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelerskiego tankmodels.pl. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejny unboxing modelu od firmy Miniart w skali 1,72, ukrywający się pod numerem 72110. Zapewne wielu Was czekało na tą wersję właśnie Stuga 3 w wersji G, jako ostatnia produkcja z firmy Alket. Jak widzimy, mamy tutaj dodatkowe dopancerzenie, kopułki jest zmieniona w ogóle kopułka. Mamy tak samo zupełnie inaczej wyglądające osłonę jarzma armaty, pełen odlew żeliwny, nie ma już trójkątnego, skręcanego, zapewne znajdziemy go w środku. No i teraz tak prezentuje się pudełko. Bardzo ciekawe moim zdaniem malowania. Mamy tutaj z nad Balatonu, wiosna 45 rok, teren Niemiec, wiosna 45, kolejne malowanie z terenów Niemiec, 45 rok, Niemcy 45 i tak samo 45, niezidentyfikowana jednostka. Mamy oczywiście z drugiej strony informacje, co kupujemy w języku angielskim, ukraińskim, polskim, niemieckim oraz hiszpańskim. I teraz zajrzymy sobie do pudełka. Ja już ten model oglądałem i naprawdę jest godny uwagi, szczególnie dla tych, którzy interesują się niemiecką bronią pancerną. Tak prezentuje się instrukcja. Tutaj mamy wykaz ramek. Ramek w sumie jest raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i są oczywiście też bezprzezroczyste, jak i również mamy elementy fototrawione, bardzo podobne jak prezentowałem Wam w poprzednim modelu. Instrukcja. Teraz sama instrukcja. Instrukcja formatu nie jest za duża. Jest dość dużo grafiki. Tutaj taka uwaga do Miniarta, żeby jednak ta instrukcja była troszeczkę w większym formacie, ponieważ tych elementów tu jest bardzo dużo i zaczyna być w pewnym momencie mało czytelna. Nie mamy też zaznaczone, które elementy są fototrawione. Przydałoby się, żeby one były zaznaczone na kolor żółty. Ale ogólnie rzecz biorąc, każda osoba, która już sklejała jakieś modele Miniarta, sklejała Stuga, nie powinna mieć żadnego problemu z rozczytaniem tej instrukcji. Model bardzo precyzyjnie wykonany. Jest naprawdę godny uwagi każdego fana niemieckiej pancerki, o czym już wspominałem. Tutaj mamy wykaz farb sugerowanych producentów przez firmę Miniart i tutaj wymienia nam Vallejo, Mr. Color, AK Real Color, Mission Models, Ammo, Tamiya. Kolejne malowania, rzuty poza górnym rzutem, bo mamy prawy, lewy bok, przód, tył, niewidoczna jest góra. A w przypadku modelu z bocznymi tymi szutsenami mamy również pokazane malowanie i oznaczenie burt samego działa. Tak prezentuje się blaszka, którą Wam prezentowałem ostatnio. Bardzo dobrze zabezpieczona obustronnie folią. Już niestety nie ma kopertki. To jest ramka z elementami optyki, jak i również wizjerów w danym modelu. No i tu sobie zajrzymy, teraz obejrzymy ramki. Do ręki wpada mi ramka A, która występuje zdublowana ze względu na to, że są to elementy podwozia. Bardzo precyzyjnie wykonane elementy, zero nadlewek. Jak się dobrze przyjrzeć, to na bandażach kół widzimy napisy. I takich ramek mamy dwie.
Kolejna ramka, jest to ramka DE, na której znajdują się elementy związane z kadłubem, a dokładnie z częścią dolną, tak zwaną wanną. Również bardzo zdetalowany, dokładny model z dużą pieczołowitością wykonany na podstawie planów. Detal niesamowity. Kolejna ramka, jest to ramka C, gdzie znajdujemy elementy odpowiedzialne za górną i przednią część kadłuba. Tu warto zwrócić uwagę, że ten model już nie będzie posiadał włazu IMG z osłoną, tylko MG jest bardzo podobnie montowany, jak na przykład w modelach jak pancerów Hetzer, czyli jest sterowany od wnętrza czołgu. Ładowniczy nie musiał wychodzić. Tu mamy ramkę BA. No i tu mamy na przykład tą osłonę, dodatkowe dopancerzenie, które znajduje się przy kopułce dowódcy, jak i również bardzo dużo drobnych elementów. Tak samo nie widać żadnych nadlewek, a jak wspominałem wielokrotnie, są kanistry, które składają się z 2 połówek i oddzielnie wklejamy uchwyty. Kolejna ramka, która była już parokrotnie też przeze mnie prezentowana, jest to ramka B. No i tu widzimy powtarzające się elementy do różnych wersji. Mini-art nie wycina tych elementów z ramek. Mamy 4, tak samo na przykład hamulce wylotowe z armaty. Lufa jest wykonana z plastiku. No i tu mamy starą osłonę jarzma armaty, której nie wykorzystujemy. To jest właśnie ta trójkątna, skręcana osłona. Kolejne dublujące się ramki, jest to ramka AG, która zawiera elementy gąsienicy. Bardzo precyzyjnie wykonana gąsienica i jeszcze raz wspomnę, że one są przede wszystkim cienkie, nie są takimi grubymi gąsienicami i tu warto zwrócić uwagę na to, że górna gąsienica jest wyprofilowana tak, że uniesione są fragmenty, na których spoczywa gąsienica, a dokładnie chodzi o rolki. Nowe ramki. Tu mamy właśnie koła, na których trzyma się gąsienica na górze, rolki, jak i również nowe koło napędowe. Jest to ramka AD. To są nowe ramki pozwalające wykonać odpowiednią wersję. Inna ramka z błotnikiem to jest ramka DF, ponieważ w zależności od wersji błotniki różniły się wzorem, jak i również umiejscowieniem dodatkowego wyposażenia. Ramka z płytą nadsilnikową. I nowa ramka z 2 jarzmami, znaczy z osłonami jarzma armaty. Wykorzystujemy oczywiście tylko jeden element, ponieważ producent zapowiedział kolejne wersje właśnie tego typu działa samobieżnego. Tu widzimy, że jeden ma perys, tutaj dziurę do celownika, a ta wersja niestety nie posiada, w zależności od wersji. I to jest fragment, tak samo ten element to jest lufa, do której umieszczamy odpowiedni hamulec wylotowy. I to była ramka D, która do tej pory nie była prezentowana. Dopiero pierwszy raz właśnie pojawiła się z tak zwanym świńskim ryjkiem tutaj w tym modelu.
No i to wszystko z mojej strony. Link do sklepu znajdziecie pod filmem w opisie. Zapraszam do lajkowania, komentowania i jeżeli macie ochotę, możecie mój kanał również wesprzeć poprzez YouTube'a, ewentualnie Patronite'a. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was, cześć.